Siemanko, w dzisiejszym odcinku zebrałem dla Ciebie specjalnie krążące w internecie plotki i informacje na temat nowego Samsunga Galaxy S10. Dlatego jeżeli jesteś ciekawy, jakie to informacje, to zachęcam Cię do zostania ze mną do końca tego odcinka. No a teraz zaczynajmy. Najprawdopodobniej model S10 będzie występował w 4 wersjach. Będzie to wersja S10 Lite, czyli taka bardziej uboga wersja, która będzie najtańsza ze wszystkich i będzie ona miała po prostu niezakrzywiany ekran. Kolejna wersja to wersja zwyczajna S10, która będzie porównywalna do modeli S9 czy S8. Będzie to podobna półka, tak samo pod względem specyfikacji, jak i również cenowym. Trzeci model to model S10 Plus, który na pewno będzie miał większy wyświetlacz i większą baterię, a co za tym idzie i większą cenę. Całkiem możliwe, że będzie wydana jeszcze jedna wersja, która będzie dostępna tylko w Korei Południowej oraz w Stanach Zjednoczonych. Ma ona obsługiwać technologię 5G, no i ma ona mieć kosmiczną cenę. Jeżeli chodzi o wygląd tych modeli, to w internecie pojawiła się masa zdjęć i renderów, które pokazują prawdopodobny wygląd tych urządzeń. Natomiast wszystkie te rendery i zdjęcia różnią się od siebie detalami, ale mają wiele cech wspólnych, dlatego możemy przypuszczać, że właśnie tak będą one wyglądały w rzeczywistości. Jedno ze źródeł podaje, że możemy spodziewać się ekranu o przekątnej 5,8 cala dla wersji Lite, 6,1 cala dla wersji S10 zwyczajnej oraz aż 6,4 cala dla wersji S10 Plus. Proporcje tych ekranów to 19:9, co oznacza, że będą one troszeczkę dłuższe niż miało to miejsce w modelu S9 czy też S8. W ekranie będziemy mogli znaleźć wycięcie, ale nie będzie to notch, tylko coś, co Samsung nazwał Infinity Display O, czyli zwyczajną kropkę, w której znajdować ma się aparat do selfie. I w przypadku Samsunga Galaxy S10 i Samsunga Galaxy S10 Lite będą to pojedyncze kropki, natomiast dla wersji S10 Plus ma być to taka troszeczkę wydłużona, podłużna beleczka, w której znajdować mają się aż 2 aparaty do selfie, z czego prawdopodobnie jeden będzie szerokokątny, natomiast jeden będzie normalny. Kropka ta znajdować ma się w prawym górnym rogu ekranu. Jeżeli przyjrzymy się tylnej części S10, to będziemy mogli zauważyć, że model S10 Lite posiada tylko 2 kamery z tyłu, natomiast S10 i S10 Plus posiadają aż 3 kamery. Jednak render ze strony OnLeaks pokazuje, że z tyłu telefonu mamy posiadać aż 4 aparaty właśnie w modelu S10 Plus. A sama bryła telefonu ma przypominać bardziej Note'a. Czego natomiast nie znajdziemy z tyłu telefonu, to czytnik linii papilarnych. Ma on zostać rzekomo wbudowany pod wyświetlacz i zastosowana tutaj ma zostać technologia ultradźwięków. Co mnie niestety nie do końca cieszy, ponieważ bardzo przyzwyczaiłem się do tego, że ten czytnik linii papilarnych miałem z tyłu telefonu, no i myślę, że będzie bardzo ciężko mi się przestawić. Ale mam nadzieję, że to będzie na tyle spoko zrobione, że szybko się przestawię, to będzie bardzo szybko działać i na pewno to jakoś fajnie rozwiążą. Jeżeli chodzi o to, co ma znajdować się w środku tych telefonów, to będzie to procesor Exynos 9820 lub Snapdragon 855. Pamięci wewnętrznej będziemy mieli od 128 aż do 1 terabajta, a więc to ogrom miejsca na wszystkie dane i zdjęcia, i filmy, i wszystko, co tylko chcecie trzymać na swoich telefonach. Pojemność baterii to 3100 mAh dla wersji S10 Lite, 3500 mAh dla zwyczajnej S10 i aż 4000 mAh dla wersji S10 Plus. Ta wersja S10 X, która ma być dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej, ma mieć baterię o pojemności aż 5000 mAh. Wszystkie te telefony będą pracowały na najnowszym Androidzie 9.0, no i będą miały nową nakładkę nie TouchWiz, tylko One UI. Jeżeli chodzi o cenę, to nie mogłem nigdzie znaleźć takiej jednoznacznej informacji, ile te telefony będą kosztować, ale mamy taki przedział cenowy od 2500 zł mniej więcej dla tej takiej najuboższej wersji Samsunga S10 Lite, natomiast ten przedział kończy się na cenie 6-6,5 tysiąca złotych dla wersji S10 Plus. Także mamy do czynienia tutaj z naprawdę drogim sprzętem. Tak naprawdę wiele jeszcze stoi pod dużym znakiem zapytania, natomiast jedno na ten moment jest pewne, a mianowicie premiera nowego Samsunga Galaxy S10. Została ona wyznaczona na dzień 20 lutego 2019 roku i to wtedy dowiemy się, jak naprawdę będzie wyglądała ta ostateczna wersja w rzeczywistości tego modelu.
Planowana data wprowadzenia tego modelu do sprzedaży to początek marca lub też połowa marca. Pewnie na początku marca będziecie mogli zamówić sobie już go w przedsprzedaży, no a w połowie marca dopiero dostaniecie model do ręki. A co ty sądzisz o nowym Galaxy S10? Daj mi znać w komentarzu, co ci się podoba, co ci się w nim nie podoba, co byś zmienił, czego byś nie zmieniał. A jeżeli ten odcinek ci się podobał, to zapraszam cię do subskrypcji tego kanału, żeby nie ominąć żadnych nowych filmów. Tymczasem dziękuję ci bardzo za uwagę i do zobaczenia już za tydzień. Na razie.